No siemanko, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie, Michu Michalski z tej strony, a dzisiaj polecimy sobie z naszą ulubioną serią, czyli Airdrop Info. Będzie trochę przeszłych airdropów, będzie trochę przyszłych airdropów, kilka informacji z rynku, także będzie super fajnie i ciekawie, także tradycyjnie zapraszam na intro. Dobra, na początek wbijamy sobie na Dropstab i widzimy tutaj od razu, że Fear and Greed Index mamy w sumie taki neutralny na poziomie 49 punktów. Dominacja Bitcoina cały czas stoi, total market cap mamy 3,26 tryliona. Możemy zauważyć tutaj lekkie ożywienie na rynku. Mamy Immutable plus 12%, Quant plus 9, prawie 10%, Aptos trochę powstaje, Algorand, TIA, także dość ciekawie. Złoto już 4000, prawie 600. No i Bitcoin w tym momencie, mimo że nagrywam to w weekend, więc do poniedziałku może się sporo zmienić. Ponad 95 tysięcy, Ethereum 3300, BNB prawie 950, XRP trzyma poziom, Solana 143 i reszta już właściwie bez większego znaczenia. Największe wzrosty tutaj, tak jak wymieniłem, ale L2 nam zaczynają tutaj ruszać. Arbitrum, Optimism, mamy również Veta, mamy Injective, mamy Polkadot. No widzimy, mamy ożywienie na rynku. Zobaczmy, co tam mamy z aktywności, ponieważ pojawiło się tutaj kilka nowych rzeczy. Generalnie mamy tak, Perpa, Variational, mamy tutaj Gwei, do tego jeszcze sobie wrócimy. Tutaj mamy Probable, czyli Prediction Market na BNB i mamy BitRobota, to jest takie AI do researchu, coś takiego powiedzmy jak Elza. Jednak finansowania mają raczej słabe, wszystko poniżej 12 milionów, BitRobot 6 milionów. Jeśli wejdziemy sobie na Bubbles, no to ostatnio Monero oberwało dość dobrze. Dash również. Monero miało ostatnio dość spore wzrosty. Niektórzy to wiązali właśnie z tym, co się stało na Zcashu. Jednak okazało się, że ktoś ukradł prawie $0,5 miliarda, gdzie przeprał to właśnie przez Monero. Myx znowu leci na glebę. Zobaczmy tutaj na tygodniówkę. Nie no, Dash radzi sobie w sumie całkiem nieźle. Tak samo zresztą jak i Monero. Jest teraz dość ciekawa narracja na te private coiny i Chiliz nam się tutaj zaczął budzić. PumpFun miał ostatnio dość spory buyback. ICP, tutaj go akurat nie widzicie, ale jest plus 27%. Próbuję go tu przeciągnąć w górę, ale nie chce się ruszyć. No dobra, nieważne. Pozytywne newsy z rynku. Proszę Państwa, inflacja w USA spadła do poziomów 1,50%, więc teraz bardzo możliwe, że będzie mieć miejsce obniżka stóp finansowych już niedługo. Kolejny byczy news. Jamie Dimon, czyli CEO Morgan Chase, twierdzi, że krypto to lepszy system finansowy od tego, który mamy. Posłuchajmy go. Blockchain is real. It's been around for quite a while, but now it's becoming more effective, more efficient because people are finding ways to do it faster and cheaper, permissioned or not permissioned. Smart contracts, I think, will probably be real. Tutaj akurat mamy kolejny wywiad z Tomem Lee, który cały czas twierdzi, że Bitcoin może osiągnąć poziom $180 tysięcy w kolejne 2 tygodnie. I think crypto prices are beginning to actually recover. That's why I think Bitcoin can double from here by the end of January. Now, many people don't expect it because of the 4-year cycle. And that's going to be the big question. If Bitcoin breaks 125 in January, there is no 4-year cycle. No i tutaj mamy ciekawą sprawę, jeśli chodzi o Coinbase i ten Clarity Act, który ma wejść w USA. Generalnie banki chcą tu dokonać kilku zmian, jeśli chodzi o yield, który można generować na stablecoinach. Pewnie się tego trochę boją. No i Brian Armstrong twierdzi, że chcą tutaj spowolnić adopcję, kontrolować system i tak jakby nie chce uczestniczyć w tych negocjacjach. Tu jest jeszcze jeden news, gdzie możemy go posłuchać. Well, I think the high level principle here is that we can't really have banks come in and try to kill their competition at the expense of the American consumer, right? People in America should be able to earn more money on their money. I think stablecoins are an opportunity for banks. They should be able to build great product lines with this. It's an opportunity for crypto companies. Congress and the laws that get passed, they should really create a level playing field and say, this is allowed, this is not allowed. Now, all American companies, go compete, try to build the best products and services.
That's great. What's not great is if the banks can put their thumb on the scale to try to kill some of their competition, and they only pay about, 14 basis points on the average savings account. Consumers should be able to earn 3.8% on their stablecoin rewards. And so we're going to keep fighting for our customers' rights and the 52 million Americans who use crypto every day. I mean, what would you say to the argument that banks have put forward that because of the role they play in the economy, the loans that they make, if they do wind up seeing billions of dollars, as some have estimated would happen going from banks to stablecoin, they say that could have a big impact on the economy. What's your response to that? Yeah, well, banks don't have a monopoly on lending money. Actually, crypto is doing quite well in this area as well, and crypto is a technology to update all parts of the financial system, whether it's lending, capital formation, etc. So I think banks do play an important role in the economy and making these loans. Crypto should be allowed to do similar types of activity. We're not engaged in fractional reserve lending. That's an important point, by the way, because the bank license, what that really allows you to do is fractional reserve. The banks don't have all of your money there. That's why there's so much oversight and you can have these runs on the bank. Stablecoins have 100% reserve, right? And they're all the assets now post-Genius are held in this short-term US Treasuries. So in my view, it's actually a safer place to store your money, and crypto companies should be allowed to compete and offer loans just like banks. Ale już widziałem najnowsze newsy, gdzie USA twierdzi, że nie będzie supportować Coinbase, więc powiedzmy, że mamy tutaj mały konflikt. Dobra, i teraz gorące newsy, jeśli chodzi o Xa i krypto. Nikita Bier, który jest Head of Product Twittera, czyli Xa, stwierdzili, że wyłączają dostęp do API takim aplikacjom, które wynagradzają swoich użytkowników poprzez postowanie na platformie. Chodzi generalnie o InfoFi, więc takie aplikacje jak Kaito czy Cookie straciły generalnie dostęp do zbierania danych, przez co muszą w pewien sposób się jakby przebranżowić. Ale jak dla mnie to są dobre wieści, ponieważ wiele z tych aplikacji zostało nadużywanych przez agentów AI, którzy byli tworzeni głównie w Indiach czy w Nigerii. Czasami było to manualnie, czasami to było automatycznie, jednak X został zalany po prostu różnymi postami. Generalnie te projekty, które miały kampanie na różnych projektach InfoFi, miały bardzo dużo postów, przez co X właśnie został zalany w ten sposób takim AI slopem, czyli taką AI papką, jak oni to nazywają. No i tutaj pojawia się fajna opcja, bo generalnie sam X płaci za postowanie i mają tutaj nagrodę w postaci $1 miliona za topowy artykuł, więc mimo, że X nie chce dawać opcji na płacenie aplikacjom za postowanie, to X sam płaci za postowanie i wystosowali właśnie tutaj taką nagrodę za taki banger artykuł. Tutaj pozwolę się wspomóc tłumaczeniem, więc konkurs rozpoczyna się 28 stycznia. Pracownicy X i członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w konkursie. Aby napisać artykuł, należy posiadać subskrypcję Premium lub Premium Plus. Treść artykułu musi być oryginalna. X zachowuje prawo do treści artykułu oraz do promowania zwycięzcy. Artykuł musi mieć ponad 1000 słów, nie może być wcześniej publikowany, nie może zawierać wzmianek o narkotykach, środkach pobudzających szkodliwość, materiałach obscenicznych lub nieprzyzwoitych, nie może naruszać praw autorskich, nie może zawierać treści politycznych ani religijnych, nie może zawierać wzmianek o konkurencji, nie może zawierać treści dotyczących znęcania się, rasy, płci, demografii i tym podobnych, nie może zawierać plagiatu, nie może zawierać zniesławień ani oszczerstw. Także ciekawa sprawa, oni nie, ale my już tak. No i dobra, wbijamy na te airdropy, a konkretnie wbijamy na Watchora, który pomagał nam wiele razy na przykład deployować jakieś kontrakty albo NFT. Nie wiem, czy widzieliście, ale pojawiła się tutaj nowa zakładka. Ja jej wcześniej nie widziałem i mamy takie fajne pozycje, pod które możemy działać. Dodatkowo mamy tutaj konkretną instrukcję, co konkretnie możemy zrobić. Także jak klikniecie na przykład na ARK Testnet, to tutaj Wam wyskoczą, gdzie macie kraniki, gdzie macie kontrakty, co możecie tutaj zrobić i tak dalej. Dajcie Start Farming i przeniesie Was na konkretną stronę. Tutaj jest jeszcze Codex, Polarize i mamy tutaj dość sporo opcji. Mamy generalnie 3 takie scrolle, gdzie możemy sobie tutaj przewijać i sprawdzać i farmić. Tutaj mamy też tempo z dość dużą kapitalizacją, które Wam również ostatnio pokazywałem i wydaje mi się, że nagram o tym
osobny materiał, bo jest to dość ciekawy temat. A jeśli chodzi o ARK Testnet, to ostatnio robiłem update, także możesz sprawdzić tutaj ten materiał, który podwieszę. I poza tym na tej samej stronie mamy również tutaj checkery, więc możecie sprawdzić, czy zakwalifikowaliście się na coś ciekawego. Tutaj akurat mamy podlinkowane manualne checkery, które polecam sobie sprawdzić. Ostatnio mieliśmy airdrop od Volto. Również mamy Zama OG NFT, o którym informowałem już w zeszłym roku. Tutaj bardzo możliwe, że za te NFT-ki będzie ciekawy airdrop, więc polecam to sobie sprawdzić. I tutaj mamy również airdrop na Fogo, to jest akurat projekt na Solana. Ja tam zbyt wiele nie działam, ale również jeśli działaliście, jeśli byliście aktywni, to polecam sobie to kliknąć i sprawdzić. Jeśli chodzi o to tempo, to kiedyś już Wam to pokazywałem. Generalnie mamy dostępną dokumentację, mamy tutaj kilka zadań. Dostajemy tokeny z kranika i jest do wykonania tutaj kilka zadań dodatkowych, których nie pokazywałem wcześniej, więc jeśli chcesz, żebym zrobił takie wideo, zostaw koniecznie komentarz i na pewno coś się pojawi. Na przykład na on-chain GM tutaj możemy puścić GM-ka na testnecie tempo. Potrzebne nam będą do tego oczywiście stablecoiny, ze względu na to, że jest to privacy chain, w którym właśnie wszystko jest opłacane w stablecoinach. Zatwierdzamy, potwierdzamy na naszym portfelu. Tutaj jeszcze raz i ciach, poszło to. Na on-chain GM widzę, że też tu się zbiera jakieś punkty, także oczywiście podzielę się linkiem w opisie. I pojawił się tutaj drop na OpenSea dla posiadaczy Penguins. Chodzi oczywiście o Pudgy Penguins i o Lil Penguins. Mamy tutaj token SBT, który już jest w sumie otwarty, a tylko dla posiadaczy, a publicznie będzie on otwarty 24 stycznia. Niby go tu będzie można wymintować za 10 Ethereum, bo dla posiadaczy ten mint jest oczywiście darmowy. I bardzo możliwe, że będzie nas ten NFT kwalifikował na następne airdropy tokena Pudgy. Tutaj mamy właśnie ten airdrop o Volto, o którym wspominałem. Ja generalnie zakwalifikowałem się tylko na jeden adres, mimo tego, że działałem na wielu adresach. Claim jest na BNB Chain, więc jest to dość tanie. Jednak ja wszystkie swoje tokeny sprzedałem od razu. Moim zdaniem lepiej jest nie czekać, zrzucamy od razu, bierzemy to, co jest, mimo tego, że ten token od tamtego momentu wzrósł ponad 120%. Teraz w tym momencie trochę korekci, ale tego oczywiście nie da się przewidzieć, a w 99,5% wiemy, że większość airdropów spada po TG, więc zatem akurat nie da się trafić. No i tutaj mamy informację od ETH Gas, który będzie wypuszczał swój token Gwei. Kiedyś również o tym postowałem, kiedyś również to pokazywałem na wideo i będzie tutaj akurat 10% dostępne dla community, z tym, że to 10% dla community ma tu 4-roczny cliff, a fundacja dostaje 8% i ma unlock w pierwszym dniu. Więc ciekawe, jak to będzie wyglądać. Chciałbym, żeby ten token pojawił się na futures. Można tu było generalnie zbierać jakieś tam fasolki za social media, aktywność, ale najbardziej chodziło o to, ile kto wydał na gaz. Ja tam na wszystkich chyba swoich portfelach, znaczy miałem dwa takie konkretne, które wydało około 3-3,5 Ethereum, bo reszta generalnie po tym jak Ethereum się wyskalowało, to w sumie teraz nie płacimy zbyt wiele, ale pamiętam takie czasy, gdzie za swap płaciło się na przykład $250, no i wtedy to Ethereum leciało dość mocno z portfela. A teraz, gdy te wszystkie swapy kosztują generalnie grosze, to chciałbym Ci zadać pytanie, po co my właściwie potrzebujemy tych wszystkich L2, skoro Ethereum jest tanie, skalowalne i szybkie. Dobra, i teraz mamy informację tutaj od Hey Elza. Udostępnili swoją tokenomię. Będą mieć tutaj 1 miliard tokenów. Będzie on na base. Community dostaje 40%, 20% będzie do sklejmowania od razu na TG. Później będziemy mieć linearny vesting przez 48 miesięcy. Również fundacja dostaje tutaj 20%, później mają 10 miesięcy cliffu i 24-miesięczny linearny vesting. Także oni też tutaj chcą kawałek tortu. Ale cały czas wydaje mi się, że można tutaj podziałać. Widziałem, że będzie listing na Coinbase, będzie listing na Bybit i na KuCoin na pewno. Tutaj jest rejestracja, ale jeśli chcecie odbierać swój airdrop na ten sam adres, na którym działaliście, to w sumie nie musicie tutaj nic robić. Chyba że chcecie go odebrać na jakiś inny, wtedy tutaj musicie podpisać transakcję. No i te osoby, które działały na Solanie,
to również wypadałoby, żeby podpisały tą transakcję ze względu na to, że claim będzie na base. I tutaj mam taką tabelkę dla ludzi, którzy działają na perp dexach. Jeśli chodzi o te najbardziej wyhypowane pod airdrop, to jest oczywiście Hyperliquid, Extended, Paradex i Varational. Na Dropstab była właśnie informacja o tym projekcie. Ja ostatnio zacząłem coś próbować na Extended ze względu na to, że znalazłem bota, dzięki któremu można generować wolumen. No a tak ten bot słabo działa generalnie, zależy jak go się ustawi, różnie to bywa. Chodzi o to, że na Extended, jeśli dajecie swoje fundusze do vote'u, to tych funduszy można cały czas używać. No i ten bot właśnie używa tych funduszy i tutaj można wybrać sobie parę, ustawić leverage, w którą chcecie grać stronę, ustawiacie take profit, stop lossa, no i później on tu farmi. Z tym, że mi wyfarmił 300 000 obrotów w jakiś tydzień, no ale przy tym stracił $120, także tak raczej kiepsko. Za ten obrót tutaj dostałem 37 punktów, no ale nie wiem, czy to jest opłacalne, także tak średnio na to patrzę. Ja do botów raczej podchodzę z dystansem, chciałem po prostu stestować, zobaczyć jak to wyjdzie. Ale jeśli chodzi o farming generalnie na perpach, to raczej trzymam się od tego z dala. Dobra, teraz kącik reklamowy. Sponsorem kanału jest oczywiście zen.com. Jest to jeden z najlepszych procesorów płatności, jaki znam, do tego bardzo tani i super wygodny. Mają integrację na Bybit EU, do tego OKX i Binance. Przelewy na giełdy są zwykle darmowe, do tego macie dużo walut, a z kodem MichuZen możecie używać Zen Pro przez 150 dni do testowania. Także polecam chociaż sobie to stestować. Przy rejestracji wpisujecie mój kod i dostajecie dostęp do Zen Pro. Do tego mamy tu fajne opcje cashbacków, więc z tych cashbacków możecie spokojnie zarobić sobie na kolejną subskrypcję tego Zen Pro. Dobra, i teraz trochę słabsze newsy, ponieważ w zeszłym roku, czyli 2025, mieliśmy wzrost haków, a właściwie to ukradzionych środków w krypto o 34%, porównując to do 2024. Więc w 2025 to było lekko ponad 4 miliardy, a w 2024 lekko ponad 3 miliardy. I tutaj tak, 1,37 to były głównie jakieś skamy, a 2,67 miliarda to były przeróżne haki. I teraz 334 miliony zostały zamrożone lub zwrócone. Porównując do 2024 to było 488 milionów. Więc tutaj możemy zobaczyć, że hakerzy stają się coraz bardziej uchwytni i ciężko jest ich namierzyć. Tutaj możemy sobie zobaczyć tą tabelkę. I na szczycie niestety mamy Bybit. Tutaj jeszcze jeśli chodzi o rug poole pojawia się Libra. I tak jak wcześniej dużo haków wiązało się z DeFi, tak teraz jest ich już dużo mniej, także smart kontrakty stają się coraz bardziej bezpieczne. Jednak haki na SeFi, czyli na platformy scentralizowane, cały czas rosną. A jeśli chodzi o wasze prywatne bezpieczeństwo, to polecam taką stronę Have I Been Pwned i tu możecie wpisać swój adres i zobaczyć, czy wasz adres uczestniczył w jakimś wycieku danych. Ja tutaj mam taki jeden adres, który właśnie uczestniczył w 18 wyciekach i tutaj jak sobie zeskrolujecie w dół, to możecie zobaczyć, kiedy generalnie to się stało i kto tutaj zawinił, czyja to jest wina i kto może być w posiadaniu waszych danych. Tu mamy jakiś Alien Text Base. Ja generalnie wiem, że ten adres już wyciekł bardzo dawno, ze względu na to, że jak zeskrolujemy sobie tutaj na dół, o tutaj właśnie mamy Trello, to o tym też wiedziałem. Tutaj mamy jakiś Polish Credentials, tutaj mamy na przykład CoinMarketCap, tutaj mamy Twittera, hack z 2023 roku, kolejny mamy Genius i tutaj mamy Ledgera. To było w roku 2020. Także polecam to sobie sprawdzić. Często zmieniajcie hasła do waszego e-maila. Ważne, żeby to były unikalne hasła i dość trudne. Najlepiej jest mieć jakiś menadżer do haseł, a poza tym oczywiście podwójna weryfikacja. Dobra, i to by było na tyle ode mnie. Dzięki wielkie, zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgów, siemanko, pozdrówki, yo!